A ja wam mówię, kurde, tak to jest. Człowiek tu sobie jedno zaplanuje, drugie się dzieje. Ciemno się na dworzu zrobiło. Chciałem co innego nagrywać, co innego nagrywam. No ale dobra, nic nie przeskoczymy. Teraz taką porę roku mamy, że... porę roku. Jak co roku, kurde, godzina 16 tam z hakiem się robi ciemno i dupa. I możecie, kurde, sobie pogwizać. Ani w chałupie nic nie porobisz, ani na dworzu, ani, kurde, nawet parkingu porządnie nie idzie znaleźć, ani nie zobaczysz jak stoisz, bo wiecznie, kurde, problem jest ze światełkiem. No ale, no nic. Zaraz wszystko wam opowiem co, jak i z czym. Powiem wam tak, kiedy to nagrywam mamy 1 listopada, Wszystkich Świętych, więc mam nadzieję, że tam wszystko się, jakieś spotkania rodzinne i tak dalej, wszystko się udało, wizyty na cmentarzu, że dobrze było, a mi niestety, tak jak co roku wypadło, że robótka trzeba rozładowywać, ładować, rozładowywać i ogólnie rzecz biorąc 31 też w Niemczech był wolny i miałem pojechać na dół i zostać, ale tak dobrze szło, kurde, wyjątkowo, jak nigdy, tak robota, kurde, pięknie szła, że przejechałem do Hesji. I trzeba było, kurde, rano, 7 rano wstać, a już tu sobie kupiłem i bagietkę i, kurde, małe co nieco na wieczorek i ten, a tu dupa, trzeba było do roboty pojechać. I przejechałem, rozładowałem, kurde, jakiś taki cukier, tam mniejsza z tym. Nie nagrywałem, bo 4 godziny to sypałem i tak ogólnie rzecz biorąc nic się nie działo, tylko podłączyłem i no i po prostu się sypało, tak. Leciało, bo leciało, ale inaczej, miały być 4 godziny, a z analizą i tak dalej wyszło tam 3,5 godziny. No ale dobra, do rzeczy. O czym chciałbym dzisiaj wam opowiedzieć? Siedząc sobie na tym rozładunku, tak sobie szukałem jakichś pierdół, jakichś ciekawostek na temat roboty, o czym mógłbym filmik jakiś nagrać, albo no takie, wiecie, takie inspiracje, o tak to nazwijmy. I znalazłem tyle. Zaraz wam opowiem, kurde, rzeczy, które nawet mnie zaskoczyły na temat autostrad w Europie. Ja wiem, że na razie się wydaje mało ciekawe, ale poczekajcie chwilę, zaraz wam wszystko opowiem. I tak, pierwsza rzecz, która w sumie najbardziej mnie zaskoczyła, to było, zadałem sobie takie pytanie, która autostrada, znaczy inaczej, kto ma w Europie najdłuższą sieć autostrad? No nie wiem, pierwsza odpowiedź, która się nasuwa, no to co? To Niemcy, nie? Mają tych autostrad od chuja, to tu, to tam, to tam. A to nie, nieprawda. Sam się zaskoczyłem. I tak, zgadnijcie, kto ma najwięcej autostrad w Europie. Hiszpania. Największą długość autostrad, się wspomogę, przepraszam. Hiszpania ma 17 100, Niemcy mają 15 306, czyli mają drugie miejsce, a zgadnijcie, kto ma trzecie. No zresztą tutaj nie ma wielkiego zaskoczenia, bo musi być duże państwo, tak? Czyli trzecia jest Francja, ma 11 612 km. I teraz pytanie, na którym miejscu jest Polska? Więc Polska jest na 12 miejscu, ma 1639 km autostrad, z tego A4, które ciężko nazwać autostradą, no ale tak było napisane, na 12 miejscu jest. Więc powiem wam, że kurde, no jest duża różnica. No 17 000 między pierwszym a 12 miejscem, 1639, no to kurde, no jest różnica. To zaraz powiem wam coś więcej. A pewnie się jeszcze ktoś tam zapyta, że a tu mieszkasz na miejscu albo jeździsz blisko i dlaczego do domu nie pojechałeś? A wiecie co, bo ogólnie rzecz biorąc była opcja zjazdu tutaj na ten jeden dzień na środę do domu, bo u nas, bo ja w Westfalii mieszkam, więc pierwszy jest liczony jako święto, a 31 nie. 31 to jest normalnie dzień pracujący. Jeżeli ja pracuję na przykład pierwszego, to u nas w firmie jest taki dodatek tam za pracę w święto i dodatkowo jeszcze nadgodziny płatne. Więc wiadomo, na święta, kurde, na jakiś prezencik, zawsze tam parę groszy się przyda. No i dobra, jak już wiemy, kto ma najwięcej tych autostrad, więc teraz zadajmy sobie pytanie, kto ma najdłuższą autostradę w Europie. No moje pierwsze skojarzenie, no to było wiadomo, no północ, południe, no to kurde co, A7, tak, w Niemczech. A tu dupa. Inne państwo na literę H.
Nie Holandia, tylko Hiszpania. Również Hiszpania. Najdłuższa autostrada w Hiszpanii to jest AP7. Ona ma 1109 km i ona ściągnie od Janguery, od przejścia granicznego z Francją, do tak mniej więcej Alicante. Wtedy ona przechodzi na A7, ale nie wiem, czy oni to wliczają, czy... No, w każdym razie ona jest, to jest i tak wtedy droga ekspresowa, no to można powiedzieć, że jest jednym ciągiem. Ale rzetelne źródło Wikipedia powiedziało, że właśnie 1109 km już jest wybudowanej tej autostrady. Tak więc ma pierwsze miejsce. Drugie to jest właśnie autostrada A7 w Niemczech. W Niemczech. 963 km. No to wiadomo, A7 no to północ-południe od Danii do Austrii albo odwrotnie, tam zależy jak to woli. Trzecie miejsce ma autostrada, to mnie zaskoczyło, A1 we Włoszech. Ona, pamiętam, jak zaczynałem jeździć, to ona chyba była remontowana, czy coś tam kiedyś nią jechałem, no to tam było więcej, kurde, zwężek jak tej autostrady, ale to już było tam parę ładnych lat temu, to na szczęście nie miałem okazji nią już dawno jechać. I ona ma, proszę ja was, 760 km i ona idzie właśnie z północy na południe, aż tam do Obcasu. Obcasa chyba, nie? Dobra, dopiszcie sobie sami. I powiem wam tak, że czwarta autostrada, która jest według tego, co czytałem, najdłuższa w Europie, bo szukałem, tak sobie przeglądałem, no to we Francji, w Wielkiej Brytanii, w tych większych krajach takich, w których da się zrobić jakąś tam dłuższą autostradę, to tak samo we Włoszech, ta wschód-zachód, czy A2, A4 w Niemczech, no to nie są na czwartym miejscu według tego, co znalazłem, tylko nasza polska A4. No, nasza polska A4 z niemieckiej granicy do Korczowej ma 667 km. Niektórzy mówią, że to nie jest autostrada, że to obwodnica ale w każdym razie ma oznaczenie A i według tego, to jest czwarta najdłuższa autostrada Europy. To, powiem wam, zdziwiło mnie. I to nawet bardzo. No i dobra, i tutaj możemy przejść płynnie do kolejnego punktu. Kolejny punkt wypisałem najwyższe autostrady, inaczej, autostrady z najwyższym punktem właśnie w Europie. No to ja osobiście obstawiałem, że pierwsze co mi przyszło do głowy, no to co? To Brennero. Ale potem, kurde, mówię nie, Mont Blanc będzie wyższy. I tutaj się znowu zdziwiłem, bo niestety Brennero jest na czwartym miejscu, Mont Blanc jest na trzecim. I mówię tutaj o autostradach w tym momencie i o drogach, które mają oznaczenie A w tym, bo one niekoniecznie są wielopasmowe, tam w tych miejscach one są jednopasmowe. Z tego, co przynajmniej na zdjęciach patrzyłem, bo sobie właśnie na Street View zerknąłem. Co mi się tu, kurde, wyłączyło? A, jak nie mam radio włączonego, to mi mikrofon zbiera licho. I tak, proszę ja was, Brennero to jest czwarte miejsce, 1370 metrów. Mont Blanc we Francji to jest 1395. Dobra, wiem, że niektórzy może na pamięć znają, gdzie co jest, ale wiadomo, no niektórzy niekoniecznie jeżdżą w te okolice i tak. Mont Blanc mamy tutaj. Tak ustawiłem, żeby było jeszcze widać Polskę i tak dalej, żeby był punkt odniesienia, nie? To jest francusko-włoskie przejście graniczne. A jeżeli chodzi o Brennero, to Brennero mamy w tym miejscu mniej więcej. A, to są moje walizeczki, jeszcze i serduszka, bo tu byłem akurat ostatnio na Europie w tych okolicach, więc wszystko na bieżąco można powiedzieć. I okej, jeżeli chodzi o drugie miejsce, to mamy Puerto de Somosierra i to jest 1440 metrów. Ono jest w Hiszpanii, niedaleko Madrytu, jest w tym miejscu. No i pamiętam, że nawet chyba tamtędy kiedyś jechałem, a zobaczcie, nawet nie wiedziałem, że to jest, kurde, tak wysokie miejsce. No i najwyżej położony fragment autostradowy w Europie jest w Szwajcarii na A13. Jeszcze w Hiszpanii no to jest A1, a w Szwajcarii to jest A13 i to jest tunel San Bernardino i on ma 1631 metrów. Dobra, już go znalazłem. O, i on jest mniej więcej w tym miejscu. Czekaj. Oddal trochę.
O, widzicie? I tak by to wyglądało. No i dobra, i z ciekawostek to byłoby na... A, czekaj, jeszcze znalazłem dwie najwyższe drogi. Nie autostrady, tylko drogi. Więc tak, druga najwyższa droga w Europie to jest droga w Austrii. I ona prowadzi do lodowca Rettenbach. I ona, proszę was, tam się wjeżdża na 2830 metrów. To jest kurde kosmos, to prawie 3000 metrów, ale to jest drugie miejsce. A wiecie, gdzie jest najwyższa droga w Europie? No nie, też się zdziwiłem. Też nie w Austrii, ani nie w Szwajcarii, ani w ogóle w Alpach. Tylko znowu Hiszpania. Tylko że ta droga, ona jest trochę inaczej, bo tam macie aż na samą górę drogę z tego, co było napisane. Tylko że swoją własną osobówką można wjechać na 2200, a ogólnie droga prowadzi na 3396 metrów i ona jest, proszę was, w Sierra Nevada. 3396 metrów na 3400 wjeżdżasz autem. To ja pierdzielę. No, kiedyś muszę się wybrać tam i zobaczcie, jak to wygląda. Czekajcie, jeszcze pokażę wam na tablecie, w którym miejscu jest ta Hiszpania, bo Austria, no to było mniej więcej koło tego, co tam szybciej pokazywałem. O, proszę, to jest dokładnie góra Valletta i to jest tutaj, koło Gibraltaru niedaleko. I powiem wam, że kiedyś, kurde, jechałem tutaj w te okolice. Czekaj, w tą. O, to jest dokładnie w tym miejscu. I kiedyś jechałem w te okolice i widziałem, że tam, kurde, wyjebista góra była, bo ona taka w sumie tam jest jakieś pasemko górskie i tak dalej, ale nie jest jakoś, kurde, specjalnie wielkie to pasmo. Tam tylko taki wielki, kurde, ten stoi. Wielka taka góra, taki masyw jakby. I tam wtedy do Gibraltaru się dojeżdża i tam są faktycznie takie góreczki, nie góreczki, ale powiem wam, w życiu nie podejrzewałem, że to jest, kurde, najwyżej położona droga w Europie, że tam może być. Swoją drogą to ta Sierra Nevada to mi się zawsze kojarzyło ze Stanami Zjednoczonymi, nie? Z Kalifornią i tak dalej, że to tam właśnie jest, kurde. Pojęcia nie miałem, że w Hiszpanii też mamy. No ale co, człowiek całe życie czegoś się uczy, dlatego moje taki ciekawostkowy odcinek, powiem wam, no bez kitu ja się, kurde, sam zaskoczyłem, jak go robiłem, bo myślałem, że to wiecie, że to proste będzie tam, kurde, Niemcy, Francja, a kurde, a wychodzi na to, że to autostradami to Hiszpania u nas stoi. I górami i w ogóle. Więc nie wiem, z takim przemyśleniem sam siebie też muszę zostawić i mam nadzieję, że ktoś czegoś ciekawego dzisiaj się ode mnie dowiedział i zapraszam do następnego filmiku. Pamiętajcie, lajkacza, subiacza i hejka. Do następnego.